Witam! Dzisiaj zapraszam na wyjątkowe ciasto, które uwielbiam. Kakaowy biszkopt z kremem śmietankowym i pyszna galaretka z dużą ilością malin. Ciasto jest obłędne, wilgotne i mięciutkie, pyszne. Polecam je gorąco i zapraszam na filmik z przepisem. Najpierw przygotujemy znakomite ciasto kakaowe, które jest mięciutkie i wilgotne. Oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Do garnka wlewamy 90 g wody, około 1/3 szklanki i 120 g oleju, 1/2 szklanki. Wsypujemy 120 g cukru, połowa szklanki i 2 łyżki gorzkiego kakao. Podgrzewamy na małym ogniu, żeby rozpuścić cukier. Kiedy cukier się rozpuści, wyłączamy gaz i studzimy masę. W tym czasie zmiksujemy 4 jajka z cukrem, 100 g, połowa szklanki. Cukier wsypujemy, kiedy jajka są już spienione. Następnie miksujemy przez 10 minut na najszybszych obrotach. Otrzymaliśmy bardzo napowietrzoną i jasną masę, do której wlewamy ostudzony olej z wodą i kakao. Mieszamy rózgą, zdecydowanie ruchem od dołu ku górze. Obracamy miskę. Następnie wsypujemy 180 g mąki, 1 szklanka i 2 łyżki. Wsypujemy stopniowo po kilka łyżek. Przesiewamy także 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody. Mieszamy rózgą, zdecydowanym ruchem od dołu ku górze. Obracamy miskę i dokładnie zgarniamy mąkę z dna i z boków miski. Jak widać po wsypaniu całej mąki, masa nie opadła. Ciasto wlewamy od razu do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ja użyłam foremkę rozpinaną, która ułatwi mi precyzyjne pokrojenie ciasta. Teraz wygładzamy, tym samym pozbędziemy się pęcherzyków powietrza. Ciasto pieczemy w temperaturze 175 stopni przez około 30 minut. Już po 25 minutach wkuwamy patyczek. Jeżeli jest suchy, ciasto wyciągamy z piekarnika i studzimy. Upieczone ciasto jest miękkie i wilgotne. Kiedy ciasto ostygnie, ostrożnie wyciągamy je z foremki. Ja to zrobiłam od razu. Ty możesz to zrobić następnego dnia. Wtedy ciasto będzie już sztywne. Z zimnego ciasta odklejamy papier. Ciasto przygotowujemy w foremce, w której było pieczone. Ciasto smarujemy drzemem malinowym. Teraz ciasto odkładamy na bok. Przygotujemy krem śmietankowy. Do dużej miski wlewamy 600 g zimnej śmietany. Wsypujemy 2 łyżki cukru. Miskę wkładamy do zamrażarki na około 15 minut lub do lodówki na pół godziny.
Około 10 minut przed wyjęciem ciasta z zamrażarki zaczynamy przygotowywać żelatynę, którą rozpuszczamy w gorącej wodzie. Mieszamy dokładnie i odstawiamy do ostudzenia. Wyciągamy miskę z zamrażarki i miksujemy śmietanę. Najpierw powoli, potem na szybkich obrotach. Kiedy widełki pozostawiają wyraźne ślady, proszę dokładnie obserwować filmik, wlewamy żelatynę, która jest jeszcze lekko letnia. Wlewamy obok widełek, żeby nam nie pryskała i była równo wymieszana. Żelatynę wlewamy na 2-3 razy. Cały czas miksujemy szybko. Miksujemy jeszcze, aż śmietana będzie dosyć sztywna, ale nie za bardzo. Krem śmietankowy musi być stabilny, gładki i kremowy, nie za sztywny. Tak jak to widać na filmie. Kremu nie wkładamy do lodówki, ale od razu nakładamy go na ciasto. Wygładzamy. Wkładamy ciasto do lodówki na 4 godziny lub na całą noc. Teraz przygotujemy galaretkę z malinami. Oto składniki. Gotujemy 800 g wody, w której dokładnie rozpuszczamy 2 galaretki malinowe, po 70 g każda. I odkładamy do ostudzenia. Na zimnym cieście układamy maliny. Mogą być też mrożone. Galaretkę można pod koniec, kiedy jest już ostudzona, włożyć do zamrażarki, ale wtedy musimy ją często kontrolować. Kiedy galaretka ma już konsystencję kiślu, nakładamy ją równo na maliny. Ciasto wkładamy do lodówki na kilka godzin, aż galaretka zesztywnieje. Po wyjęciu ciasta z lodówki możemy je pokroić na równe porcje. Na żywo galaretka ma ciemniejszy kolor. Na filmie jest czerwona. Ciasto kroimy długim nożem. Po każdym przecięciu nóż myjemy i osuszamy. Tak wygląda pokrojone ciasto. Pięknie się prezentuje, jak z cukierni. Ciasto jest piękne i smakuje wspaniale. Polecam Ci je serdecznie. Jeżeli je upieczesz, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz i pamiętaj o włączeniu dzwoneczka. Ciao, ciao!